Lekcja 1. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze spałeś? Dzień dobry. Tak, zrobiłem to. Co powiesz na ciebie? Świetnie spałam. Dzięki. Pogoda dziś rano jest idealna. Naprawdę jest. Myślę o pójściu na spacer później. To brzmi ładnie. Może dołączę do ciebie, jeśli skończę pracę na czas. Powinieneś. Świeże powietrze i słońce to najlepszy sposób na rozpoczęcie dnia. Zgodziłem się. Masz jakieś plany na resztę dnia? Tylko kilka spraw i może trochę czytania. Co powiesz na ciebie? To samo tutaj. Niech będzie to produktywny i relaksujący dzień. Lekcja 2. Historia Heleny. W niektórych kulturach dzieci niosą miskę żebraka i proszą nieznajomych o pieniądze. Ponieważ rodzice Helen nie byli biedni, nie musiała robić żadnej z tych rzeczy. To interesujące, jak jej wychowanie ukształtowało jej życie. Miała dostęp do edukacji i możliwości, których wielu innych nie miało. To przypomnienie o tym, jak przywilej może wpłynąć na czyjąś przyszłość. To prawda, ale inspirujące jest również zobaczenie, jak wykorzystała swoje zalety, aby pomóc innym. Czy kiedykolwiek mówiła o oddawaniu swojej społeczności? Tak, była bardzo zaangażowana w działalność charytatywną i programy edukacyjne. To niesamowite. Jej historia jest doskonałym przykładem wykorzystania przywilejów na dobre. Lekcja 3. Zakupy spożywcze. Przejście mleczne znajduje się po lewej stronie, obok sekcji piekarniczej. Dzięki. Muszę wziąć mleko i ser. Potrzebujemy czegoś jeszcze. Sprawdźmy listę. Możemy też potrzebować masła i jogurtu. Mam to. A co z chlebem? Czy powinniśmy odebrać świeży bochenek z piekarni? Tak, to dobry pomysł. Weźmy też jajka, kiedy tu będziemy. Brzmi jak plan. Chcesz się podzielić, aby zaoszczędzić czas. Pewnie. Ja wezmę produkty mleczne, a ty zajmie się piekarnią. Idealny. Spotkajmy się przy kasie za 10 minut. Umowa. Dzięki temu nasza wycieczka na zakupy będzie znacznie szybsza. Lekcja 4. Problemy z kampusem. Tuszowanie gwałtów na kampusie i seksizm w klasie to poważne problemy. Tak, ale na myśl o konfrontacji wiele osób milczy. To frustrujące. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Może strach przed reakcją lub brak bycia traktowanym poważnie. Musimy stworzyć bezpieczniejsze środowisko, w którym ludzie mogą się wypowiadać. Absolutnie. Kluczowe są systemy edukacji i wsparcia. Myślisz, że sytuacja się poprawia, nawet powoli. Mam nadzieję, że tak. Świadomość rośnie i to jest początek. Naciskajmy na zmianę. Każdy głos ma znaczenie. Lekcja 5. Kolejne kroki. To obiecujące. Jaki jest następny krok w planie? Planujemy wdrożyć te pomysły już w przyszłym miesiącu. To świetnie. Potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu. Tak, właściwie.
Przydałoby się nam trochę wsparcia w zakresie szkoleń i komunikacji. Chętnie pomogę. Zorganizujmy spotkanie, aby omówić szczegóły. Idealny. Później wyślę ci zaproszenie. Brzmi dobrze. Jestem podekscytowany, widząc, jak to postępuje. Ja też. Może to mieć dużą różnicę dla wszystkich zaangażowanych. Spraw, by to się stało. Praca zespołowa sprawia, że marzenie działa. Lekcja 6. Połączenia rodzinne. Osoby żonate z twoimi braćmi lub siostrami to twoi szwagierki lub szwagierki. Zgadza się. Ciekawe, jak więzi rodzinne rozszerzają się z czasem. Czy masz szwagierki lub szwagierki? Tak, mąż mojej siostry jest moim szwagrem. On jest świetny. To miłe. Spotkania rodzinne muszą być zabawą ze wszystkimi razem. Oni są. To zawsze żywa i pełna miłości atmosfera. Do you think these relationships are as close as blood relatives? To zależy, ale mogą być równie silne przy wysiłku i trosce. To dobry punkt. Rodzina jest tym, co z niej robisz. Lekcja 7. Spotkanie ludzi o podobnych poglądach. To fantastyczne. Zawsze miło jest spotkać ludzi o podobnych poglądach. Więc, jakie masz inne hobby lub zainteresowania? Uwielbiam wędrówki i fotografię. Przebywanie na świeżym powietrzu i uchwycenie chwil to moja pasja. To niesamowite. Ja też zajmowałem się fotografią. Czy masz ulubione miejsce do strzelania? W pobliżu znajduje się jezioro ze wspaniałymi zachodami słońca. To moje ulubione miejsce inspiracji. Będę musiał to sprawdzić. Może kiedyś pójdziemy razem. Podoba mi się to. Zawsze fajnie jest odkrywać z kimś, kto ma te same zainteresowania. Absolutnie. Zaplanujmy wkrótce jednodniową wycieczkę. Brzmi idealnie. Przyniosę aparat i możemy uczynić z niego twórczą przygodę. Już nie mogę się doczekać. To będzie świetna zabawa. Lekcja 8. Klasa 1992 rok. Nawet najlepsze rewolucje mogą pójść źle, gdzie internalizujemy postawy, z którymi walczymy. To potężne stwierdzenie. Klasa z 1992 roku kończy się z tą lekcją. To przypomnienie, że zmiana wymaga ciągłej refleksji i wysiłku. Czy myślisz, że wprowadzą ten sposób myślenia w swoich przyszłych przedsięwzięciach? Mam nadzieję, że tak. Łatwo stracić z oczu szerszy obraz, gdy życie staje się zajęte. Prawda, ale jeśli pozostaną uziemieni, mogą zrobić prawdziwą różnicę. Inspirujące jest widzieć pokolenie tak świadome ich wpływu. Absolutnie. Zobaczmy, jak kształtują świat w nadchodzących latach. Przyszłość jest w dobrych rękach, jeśli pozostaną wierni swoim wartościom. Lekcja 9. Prognoza pogody. Prognoza pogody może powiedzieć, że będzie wiecznie, ale zamiast tego możesz mieć łagodny wiatr. To prawda. Prognozy nie zawsze są dokładne, zwłaszcza w przypadku wiatru. Czy uważasz, że lepiej przygotować się na najgorsze lub mieć nadzieję na najlepsze? Trochę obu. Zawsze przynoszę kurtkę na wszelki wypadek,
ale jestem optymistą. Dobra strategia. Jaki jest twój ulubiony rodzaj pogody? Uwielbiam słoneczne dni z lekkim wiatrem. Idealny do przebywania na świeżym powietrzu. To samo tutaj. To idealna równowaga ciepła i komfortu. Miejmy nadzieję, że prognoza jest błędna i mamy idealny dzień. Trzymam kciuki. Tak czy inaczej, wykorzystamy to w pełni. Lekcja 10. Oferta złotego pyłu. Wskakał do jeziora i pozostawał w wodzie, dopóki złoty pył nie zostanie zmyty. To fascynujące. Uważano to za ofiarę dla duchów, prawda? Tak, był to sposób na okazanie wdzięczności i szukanie błogosławieństw. Czy uważasz, że takie rytuały nadal mają znaczenie? Dla niektórych, zdecydowanie, tradycje łączą nas z naszymi korzeniami i przekonaniami. To piękne, jak kultury zachowują te praktyki przez pokolenia. Absolutnie. Przypominają nam wartości i historie, które nas kształtują. Chciałbym dowiedzieć się więcej o rytuałach z różnych kultur. Ja też. To okno w duszę wspólnoty. Lekcja 11. Doświadczenie zmieniające życie. Słyszałem, że ostatnio miałeś przeżycie zmieniające życie. Co się stało? Tak, wybrałem się na samotną wycieczkę w góry. To było transformacyjne. To brzmi niesamowicie. Co uczyniło go tak wyjątkowym? Bycie samotnym na łonie natury pomogło mi zastanowić się i uzyskać jasność co do moich celów. To niesamowite. Myślisz, że każdy powinien spróbować czegoś takiego. Absolutnie. To szansa na rozłączenie się i ponowne połączenie ze sobą. Mogę wkrótce zaplanować taką wycieczkę. Jakieś wskazówki dla początkującego? Zacznij od małego. Bądź bezpieczny i przyjmij samotność. To jest tego warte. Dzięki za radę. Cieszę się, że widzę, dokąd mnie to zaprowadzi. Lekcja 12. Przygoda w carpooling. Możemy pojechać samochodem lub wybrać się na malowniczą przejażdżkę pociągiem. Co o tym myślisz? Wolę carpooling. Będzie bardziej elastyczny i zabawny. Dobry punkt. Możemy zatrzymać się, kiedy tylko chcemy i odkrywać po drodze. Dokładnie. Ponadto zaoszczędzimy na kosztach i zmniejszymy ślad węglowy. To korzystne dla wszystkich. Czy powinniśmy zaprosić kilku znajomych do przyłączenia się? Jasne, im więcej, tym wesoło. To sprawi, że podróż będzie jeszcze przyjemniejsza. Skontaktuję się ze wszystkimi i zaplanuję trasę. Idealny. Zróbmy z tego niezapomnianą wycieczkę. Zgodziłem się. To będzie przygoda do zapamiętania. Lekcja 13. Lokalne atrakcje. Czy masz jakieś rekomendacje dotyczące lokalnych atrakcji? Tak, w pobliżu znajduje się wiele popularnych miejsc. Ogród botaniczny jest obowiązkowy. To brzmi cudownie. Co jeszcze warto odwiedzić? Jest muzeum historyczne i piękny park nabrzeżny. Dodam je do listy. Jakieś dobre miejsca do jedzenia w okolicy? Zdecydowanie. Przy parku znajduje się kawiarnia z niesamowitymi wypiekami. Idealne.
Zaplanujmy dzień na zwiedzanie i cieszenie się okolicą. Brzmi jak świetny pomysł. Przyniosę aparat na kilka zdjęć. To będzie taki zabawny dzień. Lekcja 14. Poruszanie się naprzód. Propozycja wygląda solidnie. Idźmy z tym naprzód. Zgodziłem się. Doceniam Twoją opinię i sugestie. Praca zespołowa sprawia, że marzenie działa, prawda? Absolutnie. Razem możemy sprawić, że ten projekt zakończy się sukcesem. Jaki jest następny krok? Czy powinniśmy umówić się na spotkanie z zespołem? Tak, sfinalizujmy szczegóły i przypisujmy zadania. Wyślę zaproszenia i przygotuję program. Idealny. Utrzymujmy rozpęd. To będzie dla nas zmiana gry. Lekcja 15. Historie parowców. Właściwie zauważyłem coś fascynującego podczas pracy na parowcu. Naprawdę. Co to było? Ta historia daje czytelnikowi żywy obraz, prawda? Tak jest. Widziałem, jak rzeka zmieniała się wraz z porami roku i to było jak oglądanie sztuki natury. To brzmi niesamowicie. Zrobiłeś jakieś zdjęcia lub notatki. Zrobiłem to. Prowadziłem dziennik, aby uchwycić szczegóły i moje myśli. To świetny sposób na zachowanie wspomnień. Czy podzieliłeś się swoimi spostrzeżeniami z innymi? Jeszcze nie, ale myślę o napisaniu książki lub bloga o moich doświadczeniach. Powinieneś. Ludzie chcieliby usłyszeć o życiu na parowcu. Dzięki za zachętę. Może wkrótce zacznę to opracowywać. Lekcja 16. Obowiązek jury. Czy kiedykolwiek powiedziano ci, jak długo może trwać proces? Tak, ale ponieważ ławnicy zwykle nie są opłacani, wielu chciałoby uniknąć wyboru. To zrozumiałe. Może to być duże zobowiązanie, szczególnie dla osób pracujących. Prawda. Czy uważasz, że system powinien lepiej zrekompensować jurorów? Zdecydowanie. Sprawiłoby to, że proces ten będzie bardziej sprawiedliwy i bardziej dostępny. Zgadzam się. Pełnienie funkcji przysięgłych jest ważnym obowiązkiem obywatelskim, ale nie powinno być obciążeniem finansowym. Może mogliby zaoferować stypendia lub elastyczne harmonogramy, aby to ułatwić. To świetny pomysł. Zachęca to więcej osób do udziału. Miejmy nadzieję, że system ewoluuje, aby lepiej wspierać jurorów w przyszłości. Lekcja 17. Specjalne prezenty. Tak, chcieliśmy czegoś wyjątkowego i znaczącego na tę okazję. Jestem pewien, że twój przyjaciel doceni myśl i wysiłek, który w to włożyłeś. Mam nadzieję, że tak. Spędziliśmy dużo czasu wybierając idealny prezent. Co w końcu dostałeś? Wykonane na zamówienie dzieło sztuki, które odzwierciedla ich osobowość i zainteresowania. To brzmi niesamowicie. Spersonalizowane prezenty zawsze pozostawiają trwałe wrażenie. Dokładnie. Nie chodzi tylko o przedmiot, ale o sentyment, który się za nim stoi. Zainspirowałeś mnie do bardziej kreatywnego myślenia o dawaniu prezentów. Cieszę się. Chodzi o to, aby ta chwila była niezapomniana. Lekcja 18.
George Washington Carver. Po ukończeniu studiów George Washington Carver kontynuował naukę po bliskim mieście. To imponujące. Czego studiował później? Skupił się na rolnictwie i nauce, co stało się jego pasją na całe życie. Jego praca zrewolucjonizowała praktyki rolnicze, prawda? Tak, wprowadził płodozmian i opracował setki zastosowań orzeszków ziemnych i słodkich ziemniaków. Był naprawdę pionierem. Czy uważasz, że jego dziedzictwo jest nadal aktualne? Absolutnie. Jego innowacje nadal wpływają na rolnictwo i zrównoważony rozwój. Inspirujące jest zobaczenie, jak poświęcenie jednej osoby może zrobić taką różnicę. Jego historia przypomina nam o sile wykształcenia i wytrwałości. Lekcja 19. Coffee Run. Tak, brakuje nam ziaren kawy. Dobrze. Upewnię się, że odbieram trochę w drodze do domu. Jakey, czy wiesz, jaką markę zwykle otrzymujemy? Ciemna pieczeń, prawda? Wezmę ten, chyba że chcesz spróbować czegoś nowego. Trzymajmy się na razie ciemnej pieczeni. To nasz ulubiony. Mam to. Czy powinienem dostać coś jeszcze, gdy jestem w sklepie? Może jakaś śmietanka. Jeśli nas nie ma, sprawdzę i dam ci znać. Brzmi dobrze. Upewnię się, że będziemy w pełni zaopatrzeni na tydzień. Jesteś ratownikiem. Kawa jest niezbędna w tym gospodarstwie domowym. Lekcja 20. Zarządzanie czasem. Czy masz jakieś konkretne strategie, aby zachować produktywność? Tak, upewniam się, że planuję regularne przerwy i priorytetyzuję moje zadania. To jest mądre. Jak zdecydujesz, na czym najpierw się skupić? Najważniejsze lub najtrudniejsze zadania zajmuję się na początku dnia. To ma sens. Czy używasz jakichkolwiek narzędzi lub aplikacji, aby zachować porządek? Używam planera i aplikacji do zarządzania zadaniami, aby śledzić wszystko. Powinienem tego spróbować. Ostatnio staram się być na bieżąco. To wymaga trochę praktyki, ale naprawdę pomaga. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz wskazówek. Jakey, dam szansę i zobaczę, jak to pójdzie. Lekcja 21. Zakupy mebli. Możemy zacząć od lokalnego sklepu meblowego. Mają szeroką gamę opcji. To świetny pomysł. Czy wiesz, czy mają jakieś wyprzedaże? Myślę, że mają sezonową wyprzedaż. To idealny czas na zakupy. Czego szukasz? Nowa kanapa czy coś mniejszego? Nowa kanapa, ale jestem otwarta na inne elementy, jeśli coś przyciągnie moją uwagę. Zróbmy listę tego, czego potrzebujemy, zanim pójdziemy. Pomoże nam się skupić. Dobry plan. Zmierzę również przestrzeń, aby upewnić się, że wszystko pasuje. Idealny. To będzie produktywna wycieczka na zakupy. Cieszę się, że widzę, co znajdziemy. Uczyńmy naszą przestrzeń jeszcze lepszą. Lekcja 22. Wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kolejnym ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju jest redukcja odpadów. To prawda. Możemy zacząć od większego recyklingu i używania produktów wielokrotnego użytku.
Dokładnie. Małe zmiany mogą z czasem zrobić dużą różnicę. Uważasz, że firmy również powinny wziąć na siebie większą odpowiedzialność? Zdecydowanie. Mają zasoby do wdrażania zmian na dużą skalę. To zachęcające, że niektóre firmy stosują ekologiczne praktyki. Tak, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Zróbmy swoją część i zachęcamy innych do przyłączenia się do ruchu. Zgodziłem się. Każdy wysiłek liczy się w kierunku zdrowszej planety. Lekcja 23. Budowanie pewności siebie. Zacząłem od małych kroków i regularnie ćwiczyłem. Z biegiem czasu budowało moją pewność siebie. To świetne podejście. Jakie kroki podjąłeś? Wyznaczyłem osiągalne cele i świętowałem każdy kamień milowy, bez względu na to, jak mały. To jest mądre. Ważne jest, aby docenić postęp po drodze. Dokładnie. Dało mi to motywację i skupienie się na szerszym obrazie. Czy masz jakieś wskazówki dla kogoś, kto dopiero zaczyna? Zacznij od małego, bądź konsekwentny i nie bój się prosić o pomoc. Dzięki za radę. Będę o tym pamiętać, pracując nad własnymi celami. Masz to. Po prostu rób to krok po kroku. Lekcja 24. Centrum biznesowe w hotelu. Przepraszam, możesz mi pomóc w centrum biznesowym? Oczywiście. W czym potrzebujesz pomocy? Muszę wydrukować kilka dokumentów i sprawdzić mój e-mail. Czy centrum jest teraz otwarte? Tak, jest otwarty 24 godziny. Znajdziesz tam komputery, drukarki i bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu. To jest idealne. Czy potrzebuję klucza lub specjalnego dostępu? Nie, po prostu idź na drugie piętro, a to pierwsze drzwi po lewej stronie. Dzięki. Czy istnieje ograniczenie, jak długo mogę korzystać z obiektów? Wcale nie. Zapraszam do korzystania z niego tak długo, jak potrzebujesz. Świetnie. Byłeś bardzo pomocny. Pójdę tam teraz. Lekcja 25. Wiza i imigracja. Muszę sprawdzić wizę w kasie imigracyjnej. Och, w porządku. Mam nadzieję, że dla ciebie wszystko pójdzie gładko. Dzięki. Mam gotowe wszystkie dokumenty, więc czuję się pewnie. To jest dobre. Czy wiesz, jak długo trwa zwykle ten proces? To zależy, ale słyszałem, że może być szybki, jeśli wszystko jest w porządku. Trzymamy kciuki. To dla ciebie błysk. Podróżujesz w celach pracy lub wypoczynku. Trochę obu. Jestem podekscytowany zwiedzaniem miasta po moich spotkaniach. To brzmi jak świetna równowaga. Bezpieczne podróże i ciesz się podróżą. Dzięki. Dam ci znać, jak to idzie. Lekcja 26. Potężna rzeka. Czy wiesz, że ta rzeka przemierza około 3700 km przez 10 stanów? To niesamowite. Gdzie w końcu spuszcza wodę i muł. Wpływa do Zatoki Meksykańskiej, tworząc po drodze ogromną deltę. Słyszałem, że delta jest bogata w dziką przyrodę i ekosystemy. Tak,
Jest to istotne siedlisko dla wielu gatunków i wspiera lokalne społeczności. To niesamowite, jak rzeki kształtują ziemię i życie wokół nich. Absolutnie. Są jak żyły ziemi, niosą życie, gdziekolwiek się udają. Powinniśmy kiedyś zaplanować wycieczkę, żeby zobaczyć tę rzekę. To świetny pomysł. Byłoby to niezapomniane przeżycie. Lekcja 27. Plany przyjęć na kolację. Cześć, jak masz dzień? Całkiem nieźle. Planuję przyjęcie na ten weekend. To brzmi zabawnie. Co jest w menu? Myślę o zrobieniu mieszanki dań włoskich i śródziemnomorskich. Jam, czy zapraszasz mnóstwo osób? Tylko mała grupa bliskich przyjaciół. Chcę, żeby było przytulnie i zrelaksowane. To jest idealne. Potrzebujesz pomocy przy przygotowaniach. Właściwie przydałaby mi się ręka przy ustawianiu stołu i dekoracji. Poliz mnie. To będzie wspaniały wieczór. Lekcja 28. Rezerwacja hoteli online. Cześć. Czy kiedykolwiek zarezerwowałeś hotel online? Tak, mam. To całkiem wygodne. W czym potrzebujesz pomocy? Planuję wycieczkę i chcę mieć pewność, że wybieram właściwe miejsce. Zazwyczaj czytam recenzje i sprawdzam zdjęcia przed rezerwacją. To dobry pomysł. Czy masz jakieś ulubione strony internetowe lub aplikacje? Używam kilku niezawodnych. Mogę wysłać linki, jeśli chcesz. To byłoby świetnie. Chcę mieć pewność, że dostanę najlepszą ofertę. Zdecydowanie. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz więcej wskazówek. Dzięki. Byłaś wielką pomocą. Lekcja 29. Jazda na wzgórzu. Zdaję sobie sprawę, że muszę jechać na górę. Wiem, że będę zmęczony, kiedy dojdę na szczyt. To trudne, ale widok na górze będzie tego wart. Prawda? Czy masz jakieś wskazówki, jak ułatwić wspinaczkę? Rób tempo i rób sobie przerwy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kluczem jest również nawodnienie. Dobra rada. Przyniosę butelkę wody i kilka przekąsek. Masz to. Pomyśl o tym, jak dumny poczujesz się, gdy dotrzesz na szczyt. Na tym się skupiam. Chodzi o podróż, prawda? Dokładnie. Ciesz się jazdą i świętuj swoje osiągnięcie. Dzięki za zachętę. Dam ci znać, jak to idzie. Lekcja 30. Czas supermarketu. Wiem, że pójście do supermarketu może być dość czasochłonne. Naprawdę może. Czy masz strategię, która przyspieszy? Robię listę i trzymam się jej. Pomaga mi pozostać skupionym. To jest mądre. Staram się też jechać poza godzinami szczytu, aby uniknąć tłumów. Dobra wskazówka. Czy masz jakieś ulubione sekcje lub produkty? Uwielbiam sekcję świeżych produktów. Zawsze jest tak kolorowy i inspirujący. To samo tutaj. Mogłem spędzać godziny na przeglądaniu owoców i warzyw. Zaplanujmy kiedyś wspólną szybką wycieczkę. Będzie fajniej.
To brzmi świetnie. Sprawimy, że będzie to wydajne i przyjemne. Lekcja 31. Uwierz w siebie. Nie martwię się, że jutro spotkam się z moimi nowymi kolegami. Mam nadzieję, że zrobię dobre wrażenie. Uwierz w siebie. Poradzisz sobie ze wszystkim i jestem pewien, że pokochają pracę z tobą. Dzięki za zachętę. Po prostu nie chcę być tak zdenerwowany lub niepewny. Po prostu bądź sobą. Ludzie doceniają autentyczność bardziej niż cokolwiek innego. To prawda. Najpierw postaram się skupić na słuchaniu i poznawaniu ich. To świetne podejście. Pokazuje, że jesteś zainteresowany i otwarty na budowanie połączeń. Przygotuję również kilka pytań, aby rozmowa była płynna. Idealny. Masz to. Weź głęboki oddech i pamiętaj, jak bardzo jesteś zdolny. Teraz czuję się znacznie lepiej. Twoje wsparcie wiele dla mnie znaczy. Lekcja 32. Etykieta telefoniczna. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy uważają, że w porządku jest być niegrzecznym przez telefon. Zgadzam się. Powinieneś traktować osobę przez telefon tak, jak traktowałbyś ją osobiście. Dokładnie. Bycie uprzejmym i pełnym szacunku sprawia, że rozmowa jest o wiele przyjemniejsza. Ważne jest również uważne słuchanie i przemyślane reagowanie. Zawsze staram się zachować spokój, nawet jeśli druga osoba jest sfrustrowana. To świetne podejście. Pozostawanie profesjonalistą często może rozładować napięte sytuacje. Myślę, że chodzi o zapamiętanie, że na drugim końcu linii jest prawdziwa osoba. Absolutnie. Trochę życzliwości idzie długą drogę, zwłaszcza w komunikacji. Będę o tym pamiętać następnym razem, gdy wezmę telefon. Lekcja 33. Ekologiczny transport. Zastanawiałem się nad sposobami zmniejszenia śladu węglowego. To świetnie. Możesz spróbować skorzystać z transportu publicznego lub jazdy na rowerze zamiast jazdy. Zacząłem jechać autobusem do pracy i było to zaskakująco wygodne. To jest niesamowite. Każda drobna zmiana robi różnicę dla środowiska. Zastanawiałem się również nad zakupem roweru na krótsze wycieczki. Jazda na rowerze jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale także świetny sposób na pozostanie aktywnym. Prawda, to korzystne dla obu stron, zarówno dla mojego zdrowia, jak i dla planety. Możesz także przyjrzeć się carpoolingu lub pojazdom elektrycznym na dłuższe podróże. To świetne sugestie. Na pewno zbadam te opcje. Lekcja 34. Konfiguracja technologii. Czy jesteś dobry z technologią? Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach jest to niezbędne. Prawda. W czym zazwyczaj potrzebujesz pomocy? Konfigurowanie nowych urządzeń może być czasami trudne. Zgadzam się. Jakie jest Twoje najnowsze wyzwanie technologiczne? Będziemy musieli pobrać odpowiednie aplikacje. Tak, i uważnie postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji. Dokładnie. To może być frustrujące, jeśli przegapisz krok. Zawsze dobrze jest dokładnie sprawdzić,